Cześć, dzisiaj szybkie pudełeczko oraz zabawa z konturówką dla nieperfekcjonistów. Jeżeli przyklejacie papier albo serwetkę i jest ślicznie, ale czujecie jakiś niedosyt, to może ten film jest dla Was. A dlaczego to jest wersja dla nieperfekcjonistów? Ponieważ z premedytacją wybrałam obrazek malowany akwarelkami i wtedy idealne wpasowanie się w brzegi kwiatków z konturówką jest trudne. W przypadkach, gdy kontury kwiatków nie są mocno zaznaczone, są takie niejednoznaczne, można puścić wodze fantazji i konturówką zaznaczać, no wiecie, mniej więcej. No po prostu niezbyt dokładnie. Druga wersja, trudniejsza dla tych osób, dla których perfekcja nie jest słowem z jakiegoś obcego słownika, to taka, w którym idealnie konturówką obwodzimy brzegi kwiatów. Zrobione dokładnie przepięknie wygląda. Widziałam takie kontury robione różnymi kolorami, nie tylko białym, ale także na przykład złotym albo srebrnym. Naprawdę efekt petarda. Ale zanim zabierzemy się za konturówkę, trzeba ozdobić pudełko, czyli pomalowałam je na biało, białą farbą akrylową, a teraz przyklejam papier ryżowy. Jak zwykle wzór pasuje jako tako, więc sobie go troszkę po swojemu uzupełniam. Potem lakieruję całość lakierem akrylowym matowym. Klasyczna biała konturówka reliefowa. No i jedziemy. Tak mniej więcej. Spójrzcie na te kwiatki. Ja zanim zaczęłam machać konturówką, także się przez chwilę im przyglądałam i wydawało mi się, że takie perfekcyjne obwiedzenie brzegów nie będzie w tym wypadku fajnie wyglądało, bo one mają w sobie troszkę takiego rozmazanego szaleństwa. Dlatego postanowiłam, że będę robiła obwódki mniej więcej, tak sobie, a ponadto dodam coś poza obrazkiem, żeby to wszystko fajnie i spójnie wyglądało. Więc najpierw kwiatki, a potem jeszcze troszkę pobajerowałam na tle. I ostatecznie obrazek z dodaną konturówką wygląda u mnie tak. Obrazek jest całkowicie matowy, a konturówka błyszcząca. Lubię takie zestawienia, ale w tym wypadku niezbyt mi pasuje. Pomyślałam, że całą górę objadę lakierem welurowym. A lakier welurowy to taki cud, którego kompletnie w kamerze nie widać, natomiast cudownie czuć pod palcami. To tylko lakier, a mamy wrażenie, że powierzchnia jest mięciutka i welurowa. Zobaczcie na ten kolor listka, to taka złamana zieleń i dokładnie w tym kolorze będzie dół. Kolory wymieszałam na boku, nie chciałam Was tym męczyć, bo zabrało mi sporo czasu. A jeżeli nie macie ochoty mieszać takiej zieleni, to oczywiście wszystkie odcienie niebieskiego i granatu do tego pudełka będą świetnie pasowały. Pochlapałam, ponieważ chlapanie jak zawsze pasuje mi do tego charakteru pudełka i pomyślałam, że troszkę jeszcze trzeba pobajerować, bo jeżeli całe pudełko jest matowe, no to niezbyt mi się podoba, coś trzeba nabłyszczyć. Pasta żelowa jest błyszcząca i bardzo gęsta, niezbyt się poziomuje, więc będzie mi troszeczkę wystawała poza obrys konturówki, co w tym wypadku bardzo mi się podoba. Praktycznie to już koniec, ale pomyślałam, że jeszcze na dole dodam coś delikatnie błyszczącego, ale żeby nie było nachalne. Dosyć długo zastanawiałam się nad kształtem, który chcę odbić. Wybrałam na końcu kropeczki. Przypadek? Nie sądzę. A po wyschnięciu błyszczące kropeczki prezentują się tak. Elegancką gałeczkę przykręcam, a nóżki naturalnie są w ciemnym kolorze, więc je przemalowuję na biało, białą farbą akrylową. Gotowe pudełko od środka wygląda tak i można sobie teraz porównać, jak wyglądał papier ryżowy przed dodaniem motywu konturówką. Ale żeby pudełeczko miało charakter bardziej prezentowy, przywiążę kokardką i ostatecznie gotowe do podarowania wygląda tak. I co myślicie o takim bezstresowym machaniu konturówką? Dodaje bałaganu na obrazku, czy go upiększa? Tak czy inaczej, to już koniec filmu. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, których używałam, znajdują się pod wideo, czyli w jego opisie. Na kolejny film zapraszam w niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą wspaniałą grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.